Nazywam się Gulliver, ale zobacz, tak naprawdę jestem tyciutkim liliputem wobec architektury wokół. Jestem budynkiem, ale niektórzy traktują mnie jak coś żywego. Myślisz sobie, jak to jest możliwe? Otóż ożywam wtedy, gdy wejdziesz do mojego wnętrza. Ożywam, gdy czuję, że we mnie się cieszysz, smucisz, przeżywasz całą gamę uczuć. Twój śmiech mnie łaskocze. Lubię to bardzo. Z lewej, z prawej, z dołu, z góry, spacerem, rowerem, rollercoasterem, Biegną dzieciaki na spotkanie z Gulliverem. gdzie przywita nas kochana Kolorowa i lubiana ulica Różana. To jest dobra pogoda na teatr. Teatr jest moim oknem na świat. Zazwyczaj ja idę do niego, ale dziś to on do mnie wpadł. To jest dobra pogoda na teatr. Teatr jest moim oknem na świat. Zazwyczaj ja idę do niego, ale dziś to on do mnie wpadł. To jest scena, którą uroczyście otwieram przed tobą. Moment, kiedy zasiadasz na widowni, jest dla mnie prawdziwym świętem. Chciałbym, żeby takie święto nigdy się nie kończyło. Już za moment poznasz moich mieszkańców. Zapraszam. Dobry wieczór! Znajdujemy się w teatralnej pracowni plastycznej. Ja się nazywam Marian Andrzejewski i w dalszym ciągu jestem tutaj szefem. A, Dzisiaj zaprezentuję wam, jak zrobić marionetkę. Marionetka to taka lalka, która jest zawieszona na sznureczkach albo na żyłce. O. Zachęcam wszystkich, aby razem ze mną taką marionetkę zrobić sobie w domu. Do tego potrzebne będą nam młotek, gwóźdź, dwa patyczki, mogą być ołówki albo kredki, obrus świąteczny, nakrętka, taśma klejąca, nożyczki, taki krokodylek, no. No, duża miska z wodą, no i najważniejsze, tak, wędka. Może być zwykła, ja mam taką, profesjonalną. Na początku sprawdzamy łowność wędki. W tym celu bierzemy szczupaka, można zwykłego, ja mam teatralnego i zarybiamy miskę. No. I zarzucamy wędkę. Oho, ryba bierze. Zaraz. Miś? Tak. Już odczepiam. Przepraszam, misiu, naprawdę nie chciałem. Nie wiem, jak to się stało, naprawdę nie wiem. A może rybka dla misia? Tu. Papa!
Ach. Dzień dobry. Hello. Dzisiaj krok po kroku opowiem wam, jak wcielić się w postać królowej. Tak, o, właśnie. Krok pierwszy, medytacja. Dobra, wystarczy. Krok drugi, kostium. Kochani, przechodzimy do kroku trzeciego, czyli makijażu. Jest bardzo ważny w tej postaci makijaż. Zatem do dzieła. Oczywiście w oczko. O to chodziło. Punkt czwarty. Dopełnienie kostiumu. Biżu. Krok piąty. Korona. Gdzie jest moja korona? Gdzie jest moja korona? No, pewnie trzeba będzie się przeprowadzić. Ale ja nie chcę. No naprawdę, nie chce mi się, dobrze mi tu. Ach, to lustro takie stare i w dodatku rozbite. Ale nie wyobrażam sobie innego. Naprawdę? Dlaczego? Mam takie jakieś głębokie przeświadczenie, że to lustro dobrze mnie zna. Przyzwyczaiłam się do jego obecności tutaj. Brzmi nieźle. Ale co z tego? Co z tego, kiedy inni tak nie myślą? Wygląda na to, że wszystkie rzeczy, przedmioty i rekwizyty Teatru Gulliver są tu przypisane na stałe. Raz tu stworzone i wyniesione, zostają tu dożywotnio. Ale czy niektórych nie wyrzuca się na śmietnik,
Bo gdy pęknięte, gdy mają rysę na wizerunku? Wszystko nabrało tutaj znaczenia. O takich przedmiotach mówi się przedmioty z duszą. Każdy, kto przygląda się w tym lustrze, doskonale o tym wie. Czyli będę mógł tutaj zostać? Nie oddałabym tego lustra za żadne skarby. Ono jest magiczne. Zawsze poprawia mi humor. No, taka rysa to tam pikuś. I nawet gdyby ktoś nie chciał go po prostu ładnie skleić, to zabiorę je do domu i tyle. Czyli jestem potrzebny. Czyli mogę dalej żyć w teatrze Gulliver. Czyli wszystko ma sens. Wszystko ma jakiś głębszy sens. No, moje kochane, jak dzisiaj wyglądam? Fantastycznie. Niesamowicie. Przyszłościowo. Ech, teraz to lustro jest tym cenniejsze, że takie kruche. To prawdziwy skarb teatru. Stróż wielu historii. Dziwne. Gadam jak do żywej istoty. Zestarzeję się z tym lustrem jak para wariatów. Trudno. Przynajmniej szczęśliwych wariatów. W kulisach szmery, na scenie kroki i zapadł mrok. Co tu się dzieje? Kto tu się śmieje? Czy jest tu kto? Coś nagle trzasło, błysło i zgasło, ruszyło przedstawienie. Już wrota baśni skrzypnęły i trzasły. To duch teatru. Wstąpił na scenę. Teatru magia. Świat można stworzyć samemu. Można urządzić go po swojemu. Magia teatru magia. Świat można stworzyć samemu. Można urządzić go po swojemu. Od czego jest wyobraźnia? Tu się dzieje to, co nie dzieje się nigdy. Oraz to, co zawsze może się zdarzyć. Świat jest teatrem, a teatr jest światem. By mądrze uczucia wyrazić. Magia teatru magia. Świat można stworzyć samemu. Można urządzić go po swojemu. Magia teatru magia. Świat można stworzyć samemu. Można urządzić go po swojemu. Od czego jest wyobraźnia? No wiemy już, że wytrzymałe żyłki w tej wędce jest odpowiednia do budowy marionetki. Wycinamy więc kawałki żyłki mniej więcej długości pół metra. O. Żyłkę już mamy. Bierzemy teraz 2 patyczki i zrobimy z nich krzyżak w kształcie X-a. O, taki. Łączymy je taśmą klejącą, uważając oczywiście, uważając oczywiście, aby się nie przykleić. O, nasz krzyżak powinien wyglądać teraz mniej więcej o tak. Teraz przyczepimy żyłkę do krzyżaka w 3 miejscach. Na środku i tutaj po bokach. Żyłki zainstalowałem, teraz wytnę ze świątecznego obrusa kawałek materiału w kształcie kwadratu. Tak. Gdzieś to były moje nożyczki, o. I tniemy. O, tak. No i gotowe. O, to nam nie będzie już potrzebne.
Mamy. Teraz w środek włożymy nakrętkę od spodu, tak. O, jest. Podłożymy pod materiał i z drugiej strony wbijamy gwóźdź. O, dokładnie trzeba wcelować i nie po palcach. O tak, gotowe. Można to oczywiście zainstalować w inny sposób. Do wyboru, do koloru. Ale kostium to nie wszystko. Krok 5. Przygotowanie intelektualne i mentalne. Królowa panująca to ja. Analogicznie cesarzowa wielka księżna. Kobieta będąca samodzielną monarchinią. Głowa państwa. Królowa Bona, królowa Jadwiga, królowa Doda. Może zatrzymajmy się na królowej Jadwidze. Krok 6. Rekwizyty. Krok 7. W poszukiwaniu charakterystyczności postaci. Każda królowa powinna nauczyć się pozdrawiać swoich poddanych. Hop. I hop. Uwaga! Tak. Witajcie, witajcie! Witajcie! A który? Halo! Halo! Królowa jest tylko jedna.
na pełnym morzu. A dzień pogodny. O, tak, tylko tam na zachodzie, jakaś ciemna chmurka, ale chyba nie wydaje się groźna. Było morze. Czy mówisz? W morzu kołek, a na kołku był wierzchołek. Na wierzchołku siedział. Panie Majtek, sukienka mi się zaczepiła o pokład, materiał naderywany. O tu. I kto mi to zreperuje? No kto? No chyba nie ma komu. Ale my dbamy oczywiście o komfort naszych pasażerów, wysoki standard. Ale wie pan, tylko 2 ręce. A statek? Taki duży. A co pan nie powie? A kto jest winien brudnej podłogi? Mam dość usuwania resztek czyichś gum do rzucia z podeszw moich nowych pantofli z zagranicy. W zeszły poniedziałek było sprzątane. A poza tym nie moja wina, że pelikany lubią rzuć gumę i przyklejają je gdzie chcą. No, nikt ich nie nauczył manier. Co za wytłumaczenie? Naprawdę, złożę zażalenie. I to natychmiast, jak tylko dopłyniemy. I to nie tylko na, że tak powiem, fatalne warunki bytowe na tej, że tak powiem, łajbie. Majtek na bocianie gniazdo! Powtarzam, Majtek na bocianie gniazdo! Proszę o raport meteorologiczny. Tak jest! Na bocianie gniazdo. Nasza droga pani pasażerko, jak się pani czuje? Czy zadowolenie dopisuje? Nareszcie jakiś dżentelmen. Nie czułam się zbyt dobrze, zanim pan kapitan się nie pojawił, ale już jest mi znacznie lepiej. Tak, piękny rejs, tak, prawda. Jednakże jest kilka rzeczy do reklamacji. Jakże to? Nie podoba się pani mój uroczy statek? Moje cudowne, jedyne dzieciątko? No jakże to? Cóż, statek jest brudny. Higiena niedostateczna. Doprawdy? No nie może tak być. Dotychczas wszyscy byli zadowoleni z naszych usług. Myślę, że i pani szybko zmieni zdanie. Tymczasem zapraszam na malutką kawę. Kucharzu? Jestem. Kucharzu, 2 kawy. Coś do kawy też. Się robi. Ale ja nie mam nic do kawy. Wymyśl coś. Liczę na twoją kreatywność, jak zawsze, drogi kucharzu. No nie wiem. O, pogoda się psuje. Idzie sztorm. Czy pogody nie powinien osobiście zamawiać pan kapitan? Proszę mnie nie przeceniać. Proszę mnie pocieszyć, panie kapitanie. Słabo mi. To choroba morska. To śniadanie było okropne. Łykowate. Mam delikatne podniebienie i o mało się nie rozchorowałam. Nietolerancja pokarmowa prawie na wszystkie produkty, które znalazły się na stole. Ale przykro mi tego słuchać. Nietolerancja, a nawet alergia. Ale nigdy nie mieliśmy takich skarg. W dodatku nad posiłkiem latały jakieś obrzydliwe ptaszyska, sępy, Jak mek. może i mewy mogły nabrudzić. Mam nadzieję udobrochać pani podniebienie deserem, który przyniesie kucharz.
Przywiążę teraz 2 boczne żyłki do 2 przeciwległych rogów materiału, a 3. żyłkę w środek do nakrętki, do naszego gwoździa. Tak. O! No i gotowe. Duch już jest, już działa. Marionetka. O, zobaczcie, można nią teraz nawet zagrać. O, spójrzcie. Powiedział zły duch, aż tu nagle z drugiej strony pojawił się. Zaryczał zły krokodyl. Odpowiedział duch, a co zrobił nasz krokodyl? I uciekł. No tak. I tak oto dobry czy tam zły duch wygrał. Dziękuję wszystkim za uwagę. Było mi bardzo miło. Dobranoc. Ale tu duszno. Halo? Halo? Przepraszam, kto zgasił światło? Halo? Przepraszam, No nie wiem. Może już czas na emeryturę? Maria! Jestem! Przygotowałem coś wyjątkowego. To skandal, żeby na podobno szanującym się statku podawać na deser jakieś zielsko, w dodatku nieestetycznie okapane jakąś mazią. Ależ proszę pani, to wszystko jest przygotowane według najnowszych ekotrendów. Wege, sugar free, gluten free, lactose free, vegan free, vegan friendly. Muszę wyjaśnić, to prawda, jesteśmy na bieżąco z wszystkimi trendami. Kucharzu, wytłumacz pani, czym się posłużyłeś. Bazylią w towarzystwie miodowego eliksiru posypałem solą morską dla przełamania smaku. Bazylia z doniczki, miodzik ze słoiczka, a sól morska z naszego sitka w dole statku. Bardzo świetnie smakuje z kawą. Nowoczesne. Fancy! Bardzo nowoczesne. Ale kawa jest wstrętna. Ale jak to? To niemożliwe. No, świeżo mielona. Arabika 100%. Chyba zemdleję. Niedobrze mi. A to miał być taki wymarzony rejs. Ktoś mi za to zapłaci. Policja! Niech się pani uspokoi. Myślę, że to nadmierne bujanie statku chce pani nerwy. A propos. Majtek do kapitana! Idę! Policja! Żądam policji. Zanim przyjadą, wpiszę wszystko do księgi skarg i zażaleń. Żądam księgi! Nigdzie nie mamy nic takiego na stanie, bo nigdy nikt nie miał takich pretensji. W kuchni jest jakaś książka. Ja mogę przynieść. Ale nie teraz. Teraz to się lepiej czegoś złapać i trzymać. Niech się pani mocno trzyma.
a ja idę zająć się sterem. Czego mam się trzymać? Tu nic nie ma! Niech pani idzie do kuchni i zacznie robić coś pozytywnego. Pozytywna afirmacja. Może pani przeżyje ten rejs. Idę do kuchni. Skandaliczna załoga, skandaliczny statek, rejs, wszystko. Do luftu z takimi. Idę do kuchni. Tak, niech pani idzie do kuchni. Zapraszam do kuchni. Idę do kuchni. Bardzo proszę, zapraszam do kuchni. Ostatecznie to tam zaczyna się i kończy się dzień. Para za burtą! Prawo! Trzymać się! Masz to! Człowiek za burtą! Niechny człowiek! Załoga! Kolejno odlicz. Kapitan raz. Majtek! 2! Kucharz 3. A gdzie czwarty? Nie ma! Właśnie sprawdziłem na bocianim gnieździe, ale tam tylko pelikany żują gumę i plują. Czemu mnie to nie martwi? No bo wszyscy jesteśmy zbyt głodni na zmartwienia. Zapraszam do kuchni. Przygotowałem całkiem nowatorską potrawę, a właściwie potrawkę w sosie własnym. Na cześć naszych morskich wojaży nazwałem ją Pasażerska niepewność na głodnym morzu. Poproszę na scenę Pawła. Jest? Jestem już od dawna. To inni się spóźniają jak zwykle. O, Maciek, nareszcie. Jest minuta po czasie. Oj, chyba znowu będzie puszka. Znowu złotówka do tej puszki. Pani inspicjent, dzisiaj słabo spałem i ledwie się trzymam od rana. Nawet kawy nie zdążyłem dopić. Puszka za spóźnienie najlepiej na ciebie działa. Dzisiaj wrzucisz 2 złote. Przebieraj się i na scenę. Zaczynamy! Proszę pani, a pamięta pani, że dzisiaj mamy mały jubileusz? Oczywiście, że tak. Wszystko gotowe. Nawet ptasie mleczko kupiłam i wystarczy. Ale to po próbie. No, szybciutko. Paweł, twoja kwestia. A niech cię pioruny trzasną z tą twoją dobrze wciąganą wodą i pomyśleć, że za takiego przyjaciela dałem pięknie szlifowany brylant. Przecież to nie twoja kwestia, Paweł. Nie? To po to ja się tego uczyłem przez cały tydzień. I co, teraz z tym zostanę? Teraz ma być miś Tymoteusz. Proszę pani, ale miś Tymoteusz to był chyba w 1960 roku. Ktoś mi podrzucił stary egzemplarz. Mariusz! Przegryzłam kabel, chciałam zadzwonić. Troszkę mnie zmęczył ten stan izolacji. Nie tylko ciebie. Nawet groziłaś mi ogonem.
domagałem się kolacji. Wiesz, dodzwoniłam się do ekipy, która kręciła nasze przygody. W końcu aktorem jestem. Fredziu! Tylko pandemia rzucała kłody. Oj tak. Nie było słychać gwaru tupania. Nie było po kim zjadać okruszków. Nie było tremy i przeżywania. I pękających ze śmiechu brzuszków. Nie było słychać gwaru tupania. Nie było po kim zjadać okruszków. Nie było tremy i przeżywania. I pękających ze śmiechu brzuszków. Teatr to jednak miejsce przeciwne. Można się spotkać, gdy wszędzie cisza. Pograć z motylem, wiewiórką, szczurem. Nie jak pies z kotem, lecz jak mysz z myszą. Można też tęsknić wspólnie za dziećmi i za tą magią prawdziwej sceny. Gdy tu i teraz dzieje się bajka. I razem z wami pobyć w niej chcemy. Dobrze znów słyszeć gwar i tupanie i słodki szelest słonych paluszków. Dobrze mieć tremę, by nasze granie było powodem pękania brzuszków. Dobrze znów słyszeć gwar i tupanie i słodki szelest słonych paluszków. Dobrze mieć tremę, by nasze granie było powodem pękania brzuszków. Poznałeś już moje wnętrze. Rozliczne korytarze, zakamarki, szatnie, pracownie, garderoby, biura, które niejedno już widziały, niejedno przetrwały. Zdradzę ci jeszcze jeden sekret. Jestem budynkiem, ale moje serce wypełniają serca wszystkich ludzi, którzy tworzą atmosferę tego miejsca. Moją twarz zdobią twarze nie tylko aktorów, ale wszystkich tych, którzy sprawiają, abyś czuł się tu wyjątkowo i wychodził przemieniony. To dzięki tobie, drogi widzu, jestem pełnowartościowy, witalny i ważny. Czuję na sobie twoje otwarte oczy, nasłuchujące uszy, więc jeśli następnym razem będziesz w okolicy, zajrzyj do mnie. Koniecznie. Okno na świat, okno na świat, w każdą pogodę otwarte. Okno na świat, otwórzmy, bo jest tego warte. Okno na świat, okno na świat.